Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie tygodniowe i tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Zapraszam Was do sprawdzania czytań na wrzesień, które już są na moim kanale. Tutaj gdzieś na górze je podlinkuję, ale też w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką możecie je znaleźć. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych, bo wówczas będzie można mieć większą wiedzę na temat tego, co może przynieść dany tydzień, miesiąc itd. itd. Zacznijmy już, a dzisiaj zaczniemy od Panny, dlatego że tutaj Panny mają urodziny. Wszystkiego dobrego dla osób, które je obchodzą. Sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień, no i na początek września. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Dobrze, dobrze. Co odchodzi do przyszłości? Dziwna sprawa. Jeszcze zupełnie nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Jak Wy się przedstawiacie? Bardzo dziwna sprawa. Ktoś jakby uciekał od odpowiedzialności, albo być może od obowiązków. Mam wrażenie, że jest też poczucie oszukania Was przez kogoś, albo na odwrót właściwie. Rada dla Was. I czego raczej nie robić, czego unikać. No, słuchajcie. Pojawiło się sporo mieczy, a miecze mogłyby sugerować trygon powietrza, bliźnięta waga wodnik, jeśli Wam to coś mówi. Wydaje mi się, że Panny gdzieś przyglądają się swoim zasobom i myślą, co mogą z tym zrobić. A o co tutaj chodzi, czy o relację, czy związek, czy sytuację zawodową, to Wy już sobie wybierzcie, bo każdy ma inną sytuację. Też chciałbym, żebyście intuicyjnie podchodzili, patrząc na karty, do własnych rozwiązań. I teraz tak, zobaczcie, z przełożenia jest Królowa Mieczy, a Królowa Mieczy mogłaby uchodzić gdzieś za chłodną i niedostępną emocjonalnie kobietę, jeśli chodzi o uczucia, ale w ogóle jest ona bardzo mądra, taka zdystansowana, nie działa pod wpływem emocji. Ona tutaj gdzieś jest ogromnym strategiem, ja bym tak powiedział, i gdzieś trzyma się swojego planu, albo w ogóle już tutaj kreuje jakiś plan. To dla osób, które rzeczywiście przyglądają się swoim zasobom i zastanawiają się, co mogą z nimi zrobić, żeby gdzieś w przyszłości było inaczej. Ale tak jak już wcześniej powiedziałem, to czy chodzi o miłość, czy o inne związki, czy o pracę, to już zależy od Was. Zobaczcie tutaj w ogólnej energii. Jest dla Was karta sprawiedliwości, która mogłaby sugerować, że po pierwsze, a raczej nie będzie to zbyt dynamiczny tydzień,
będzie spokojnie za dużo, mam wrażenie, że się nie zadzieje, ale dzięki temu macie rzeczywiście czas na to, aby zrobić bilans zysków i strat, przyjrzeć się otoczeniu, gdzieś zastanowić się. Tutaj karta sprawiedliwości może jak najbardziej sugerować potrzebę odzyskania balansu w jakiejś relacji, bądź pomiędzy życiem prywatnym a pracą, pasją i na przykład życiem zawodowym. Ewentualnie tutaj, jeśli chodzi o sprawiedliwość, to może też ktoś z Was zastanawia się, czy by nie użyć, czy by nie spróbować innej drogi, albo innych rozwiązań, które pomogłyby Wam rozwiązać jakąś sprawę sądową, albo taką, która ciągnie się od jakiegoś czasu i gdzieś końca nie widać. Zobaczcie, przychodzi do Was karta diabła, a diabeł, to właściwie z jednej strony całkiem nieźle, dlatego że gdzieś tutaj może sugerować trygon Ziemi, czyli Wasz, ale diabeł to jest karta kontroli, to jest karta, która przedstawia sytuację, która wydaje się trudna do rozwiązania, bez wyjścia. Tutaj może być nawet takie poczucie ulegania komuś, bądź poczucie totalnej zależności. Tak mi się wydaje. Oczywiście pamiętajcie, że te czytania są ogólne. Jeśli to nie rezonuje, to sprawdzajcie też czytania dla swoich znaków ascendentalnych. Ale ja powiedziałbym, że w tym tygodniu przyjdzie Wam zmierzyć się z trudną sytuacją, z którą zmierzenie się było odkładane na później. Być może tutaj rzeczywiście planujecie jakąś strategię, robicie jakiś plan a propos wyjścia z trudnej sytuacji, relacji lub z marazmu. Marazm może być, jeśli chodzi o sprawy zawodowe lub w pewnej relacji, niekoniecznie romantycznej. Tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi przepiękna karta Słońca. W tej talii ona przedstawia właściwie taki cykl życia od małego dziecka do, powiedzmy, starszej już osoby. I ta karta odchodząca do przeszłości, patrząc też na ten rozkład, według mnie może sugerować, że kończy się takie machnięcie ręką, takie podejście właśnie odkładania na później, podejście lekceważące, podejście, a jakoś tam wszystko się rozwiąże. Tutaj raczej jest takie właśnie jak królowa mieczy, czyli bardziej skupienie i chęć rozwiązania, zaplanowania jakiegoś rozwiązania. Karta Słońca mogłaby też sugerować, że odchodząca do przeszłości. Tutaj ktoś z Was może mieć poczucie, że gdzieś ostatnio jest pewien zastój, może w życiu. Czy to chodzi o ostatni miesiąc, czy lata, czy dni. I tutaj zastanawiacie się rzeczywiście, co zrobić, aby gdzieś wejść na wyższy poziom. Czego tak naprawdę jeszcze chcecie od życia? W jaką stronę chcecie się rozwijać? W jaką stronę ma iść pewna relacja? Takie troszeczkę filozoficzne, powiedziałbym, czytanie. Ale zobaczcie, Wy tutaj przedstawiacie się jako 7 mieczy właśnie. I 7 mieczy mogłaby mówić o oszuście, o kimś, kto wybiera drogę na skróty, być może o kimś, kto ma takie cwaniackie podejście. I to może być rzeczywiście a propos relacji z takim cwaniakiem lub cwaniaczką, z którymi macie do czynienia. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo tutaj właśnie 7 mieczy przedstawia postać, która tutaj jakieś sobie miecze pod osłoną nocy, powiedzmy, zgarnęła i się im przygląda. I to jest wszystko oczywiście pod osłoną nocy. I wydaje mi się, że dojrzewa w Was jakiś plan, dojrzewa w Was jakaś decyzja a propos wprowadzenia zmian życiowych, bądź zastanawiacie się, jak Wasze życie będzie wyglądało za kilka lat, jeśli dalej będziecie w tym miejscu, w którym jesteście. Jakie są szanse na rozwój? I co zrobić, żeby ewentualnie zmienić to, jeśli są niezadowalające. Zobaczcie, w Radzie Paź Mieczy mógłby tutaj sugerować, żeby właśnie unikać słomianego zapału, czyli gdzieś powiedziałbym w ten sposób: nie angażujcie się w coś, czego nie jesteście pewni,
zanim rzeczywiście tutaj jakiejś pewności nie nabierzecie, albo zanim czegoś dobrze nie zaplanujecie. Inna rzecz jest taka, żeby też za bardzo się nie chwalić, jeśli chodzi o wasze otoczenie najbliższe. Słuchajcie, zanim jeszcze gdzieś tej pewności nie będzie, czyli dojrzewamy do jakiejś decyzji, robimy jakiś plan, rozpoczynamy i dopiero ewentualnie dzielimy się tym z innymi, bo czasami jest tak, że otoczenie gdzieś chce nas odwieść od naszych pragnień, celów i tak dalej. Czego nie robić, czego unikać i zobaczcie, tutaj jest karta pustelnika. Słuchajcie, powiedziałbym tak, nie, to jest ważna rzecz, tak myślę, ciekawe, czy uda mi się ją dobrze powiedzieć. Ten pustelnik mi się tutaj troszeczkę kojarzy z królową mieczy i właściwie z kartą słońca, czyli z taką mądrością zdobywaną nie w jeden dzień, zdobytą nie w jeden dzień, nie w tydzień, nie w miesiąc, tylko rzeczywiście z biegiem lat, z doświadczeniem, z metodą, używając metody prób i błędów. Czego unikać? Tak jakby dzielenie się ze wszystkimi czymś, czego nie jesteście pewni, tylko po to, żeby na przykład utwierdzić się w przekonaniu. Nie, trzeba tutaj zaufać sobie, w sobie znaleźć odpowiedź, gdzieś tutaj sobie zaufać i nie zapominać o swojej sile i mądrości. Po prostu, wszystkiego naj. Teraz wagi. Witam Was na tygodniówce. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Co do Was przychodzi, co się pojawia? Okej. Być może będą tutaj informacje a propos pewnej zmiany. Co odchodzi do przeszłości? To znaczy, zmiany, po prostu nowego etapu, innego etapu. To tak jakby rzeczywiście wagi gdzieś potrzebowały więcej, chciałyby więcej, ale nie mają do tego możliwości, narzędzi. Jak Wy się przedstawiacie? Tutaj jest jakiś spokój, ale też, słuchajcie, ja mam wrażenie, że pewne wagi mają pewne widzimisię, które jest związane z tym, że coś im się nie podoba w obecnym życiu. To widzimisię na przykład a propos zmiany. I tutaj mogą przyjść wiadomości a propos, rzeczywiście nowej pracy, mieszkania i tak dalej, ale gdzieś wydaje mi się, że tak na spokojnie do tego podchodzicie i wypadałoby jeszcze raz zrewidować tutaj rzeczywiście, czy na pewno w ogóle powód tego, dlaczego chcecie coś zmienić, może wcale nie warto. Rada dla Was. No dobrze, czego nie robić, czego raczej unikać? Okej. Rzeczywiście mam wrażenie, że może być to czytanie a propos jakiejś propozycji, informacje może tutaj do Was przychodzą. Co prawda nie widzę tutaj karty informacji, ale jest rycerz kielichów, ale to zaraz. Zobaczcie, z przełożenia rycerz kielichów, który tutaj wyciąga do Was kielich. I właśnie ten kielich może być pewnego rodzaju propozycją, informacją. Rycerz kielichów też może uchodzić za takiego zbyt
frywolnego i nie do końca podchodzącego poważnie do pewnych rzeczy. Ja bym powiedział, że tutaj rzeczywiście, jak już zaczynają się dziać poważne rzeczy w waszym życiu, na przykład była decyzja a propos zmiany mieszkania, czy zmiany pracy. Było kilka rozmów kwalifikacyjnych i nagle dostajecie ofertę i zaczynacie się zastanawiać, czy ja, kurka wodna, w ogóle potrzebuję tej zmiany? Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta Księżyca, a Księżyc może mówić o konieczności użycia intuicji oraz w ogóle zaufaniu gdzieś temu, co jest w was. Jeśli nie ma przekonania, nie podejmujecie żadnej decyzji. Na razie, chyba że po prostu na nie decyzję. Karta Księżyca też może w ogóle sugerować, że może to być troszeczkę senny tydzień, taki oniryczny bym powiedział, ale na takiej zasadzie, że gdzieś tutaj jesteście bardzo w swojej głowie w tym tygodniu. Dużo myślicie. Zobaczcie, przychodzi do was karta Trójki Buław, a Trójka Buław to karta bramy i właśnie jakiegoś rozwoju, być może nowego etapu. Dlatego wydaje mi się, że tutaj trzeba ponownie zrewidować swoje powody i możliwości a propos wprowadzania zmian rzeczywiście w swoim życiu. Dlatego, że być może one wcale nie są wam potrzebne. Ewentualnie tutaj przed wprowadzeniem pewnej zmiany lub rozpoczęciem nowego etapu, na przykład powrotu do pracy, szkoły itd., wy zamiast na przykład panikować, to gdzieś tutaj się wyciszacie i dbacie o siebie tak psychicznie też w ostatnich dniach, powiedzmy w cudzysłowie, wolności. Jeśli wiecie, co chcę powiedzieć. Tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi 9 monet, a jest to karta takiego poczucia, że macie tyle, ile wam potrzeba, oraz karta samowystarczalności. I mi się wydaje, że rzeczywiście dla części z was, gdzieś tutaj czegoś wam brakuje, ale być może sposób, w jaki tutaj tak mogę zamotać trochę, mam nadzieję, że nie, że mi się to uda wam powiedzieć, ale co ja tam miałem powiedzieć? Że potrzebujecie jakiejś zmiany, czegoś wam brakuje i wymyślacie sobie pewną zmianę. I jak już ta zmiana zaczyna, że tak powiem, wchodzić w życie, zaczyna się okazywać, że to wcale nie jest to. Być może po prostu tą zmianą przykrywacie to, co naprawdę jest wam potrzebne, to, czego naprawdę wam brakuje. Na przykład ktoś dużo pracuje i wymyśla sobie studia, awans i może nawet zmianę pracy, ale tak naprawdę robi po to, żeby zagłuszyć swoją potrzebę na przykład bycia w związku albo przynależności gdzieś. To już, słuchajcie, zależy od was. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta umiarkowania i karta umiarkowania jak najbardziej mogłaby gdzieś tutaj sugerować, że macie spokojny umysł i to jest bardzo dziwne, lekko sprzeczne, albo może nawet nie to, że spokojny umysł, ale gdzieś bardzo w nim, że tak powiem, błądzicie, dużo właśnie tutaj myślicie, zastanawiacie się, układacie sobie coś w głowie. I oczywiście karta umiarkowania może sugerować, że odpoczywacie, gdzieś tutaj staracie się odbodźcować przed rozpoczęciem nowego etapu. Praca, szkoła, cokolwiek, żeby gdzieś tutaj tak na świeżo do tego podejść. Zobaczcie, w Radzie macie cesarza, a cesarz jest takim kontrolującym przywódcą, który gdzieś tutaj ma wszystko w garści i wszystkich. I teraz tak, rada jest taka, żeby gdzieś tutaj przemyśleć swoją relację z pewnym ważnym mężczyzną, może ojcem, może partnerem, może byłym partnerem, bo być może gdzieś uciekacie, albo może nawet, słuchajcie, uciekacie to takie trudne słowo, może zagłuszacie coś związanego właśnie z wyżej wymienioną osobą, potrzebą wprowadzenia zmian. Cesarz mówi tutaj w ten sposób, gdzieś zapanować nad swoimi emocjami związanymi z potrzebą zmiany. Mam nadzieję, że ma to sens to, co mówię.
Czego nie robić, czego unikać i jest to, słuchajcie, Królowa Mieczy. No właśnie, Królowa Mieczy mogłaby przedstawiać kogoś z waszego trygonu, czyli trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. Ja bym powiedział tak, no, gdzieś tutaj nie unikać zaufania do samego siebie, nie szukać odpowiedzi na zewnątrz, nie brać czegoś, czego nie jesteście zupełnie pewni, tylko dlatego, żeby coś zmienić, żeby coś mieć i tak dalej. Wszystkiego naj. Teraz Skorpiony. Zapraszam Was na czytanie. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Co do Was przychodzi, co się pojawia? Może jakaś zadra z przeszłości wraca? Co odchodzi do przeszłości? O wow, słuchajcie. No karty wystrzeliły wręcz. Dziwne, ale nie pokazały się, więc ich nie wezmę. Momento. Jeszcze raz, co odchodzi do przeszłości? Może tutaj są myśli a propos niewykorzystanych szans. Jak wy się przedstawiacie? Dziwna rzecz. Rada dla Was. O, pięknie. W Radzie jest As Kielichów, ale też no jest to informacja, żeby popracować nad swoimi emocjami. Czego raczej nie robić, czego unikać. No, powiem Wam, że dziwne czytanie. Troszeczkę przytłaczająca energia. Może tak być, wcale nie musi. Ale właściwie zacznijmy od tego, że z przełożenia jest 10 mieczy. I 10 mieczy sugeruje coś, co się zakończyło, albo coś, co no, gdzieś tam było w przeszłości, coś utknęło, nie rozwija się. Być może jakaś sytuacja, która Was pokonała. I mi się wydaje, że taką sytuację wspominacie na przykład. Albo zastanawiacie się, co by było gdybym na przykład nie zrezygnował z tego i tamtego. Albo gdybym inną decyzję podjął w przeszłości. Dlatego, że zobaczcie, w ogólnej energii jest 6 kielichów, czyli karta zaglądania w przeszłość. Dosłownie. Zaglądania w przeszłość i takiego analizowania Waszych dokonań, być może wcale z niedalekiej przeszłości. Na przykład kończy się lato, a Wy się zastanawiacie, czy rzeczywiście kurs jest ukończony, czy dieta rozpoczęta, czy powiedzmy odezwałem się do kogoś, z kim chciałem się przeprosić lub odnowić kontakt. Tutaj macie takie myśli w głowie. Zobaczcie, przychodzi do Was 3 mieczy. A 3 mieczy to nie jest tylko złamane serce, ale w ogóle jakiś żal, jakaś uraza. Sytuacja, która rzeczywiście mogła Was zbić z tropu, która mogła Was pokonać, która mogła wprowadzić wątpliwości. I tak jak powiedziałem wcześniej, wcale tutaj nie musi chodzić o to, że na przykład chcecie odnowić pewną relację, a może rzeczywiście tak jest, ale bardziej tutaj plujecie sobie na przykład w brodę, że kurczę, no jakbym wybrał inaczej, to bym teraz był w zupełnie innym miejscu. Tak jakby troszeczkę za bardzo płyniecie w takich rozmyślaniach i ufaniu emocjom, które mogą przychodzić tylko i wyłącznie, znaczy może nie to, że tylko i wyłącznie, ale gdzieś niezależnie od Was. Słuchajcie, zobaczcie.
pełnia, zmiana pogody, zmiana pory roku, powroty do szkoły i tak dalej. To wszystko działa naprawdę energetycznie na nas, więc no, tym emocjom nie zawsze trzeba ufać. Dlatego, że one mogą się właśnie pojawiać z takiego, powiedzmy, ogólnego osłabienia czy zmiany. Na przykład pory roku. Co odchodzi do przeszłości, król monet, i król monet to byk, panna, koziorożec. Ewentualnie właśnie sprawa związana z edukacją, ze szkołą, z pracą. I tutaj mam wrażenie, że możecie właśnie wspominać coś, jeśli chodzi o te wyżej wymienione płaszczyzny. Na przykład, co by było, gdybym jednak przyjął propozycję pracy tam i dokończył taki kurs językowy? No, może rzeczywiście byłbym teraz w innym kraju, miałbym, no nie wiem, lepsze wykształcenie, więcej pieniędzy i tak dalej, może byłbym szczęśliwszy. Tutaj możecie wspominać coś utraconego. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta siódemki buław. I bardzo dobrze, dlatego że siódemka buław tutaj przedstawia kogoś bardzo odważnego i silnego, honorowego, który gdzieś właśnie patrzy w przyszłość albo podejmuje decyzje, które gdzieś na przyszłość mają zaowocować. O co chodzi? To takie ewentualne rozmemłanie, o którym mówię, jest chwilowe. Gdzieś tutaj padłeś, poleż, jasne, ale gdzieś w najbliższej przyszłości się otrzepiecie i zupełnie zapomnicie. No tutaj taki skorpioni pragmatyzm, że tak powiem, się wam włącza i bardzo dobrze. Jaka jest dla was rada? Zobaczcie, jest to as kielichów, a as kielichów to nie musi być wcale tylko miłość albo wybaczenie, więc w sumie rzeczywiście może wypadałoby się pogodzić z utratą czegoś albo z niewykorzystaną szansą i po prostu iść do przodu, ale też nie ufać swoim emocjom, w sensie albo inaczej, jak pojawią się jakieś emocje, to brać je jako pewnego rodzaju drogowskaz, po prostu, ale nie ufać w tym sensie, że one nie przesądzają o wszystkim. Czego nie robić poza tym? Emocje się zmieniają. Pamiętajcie, dzisiaj jest tak, jutro jest zupełnie inaczej. Dla niektórych nawet w ciągu jednego dnia te emocje się zmieniają co sekundę. Czego nie robić, czego unikać? Karta umiarkowania. I tutaj powiedziałbym, że unikać brodzenia właśnie w jakiejś przyszłości, w myślach o niewykorzystanych szansach, w takim bajorku, w takim błocie po prostu tego, co się wydarzyło, a wcale nie musiało. Tutaj trzeba zbierać nowe doświadczenia, a nie żyć poprzednimi. Wszystkiego naj. Strzelec, witam na tygodniówce. Jaka będzie dla was ogólna energia? Co do was przychodzi, co się pojawia? O, słuchajcie, naprawdę nieźle. Ładnie. Co odchodzi do przeszłości? Być może jakaś lekceważąca osoba gdzieś nabiera szacunku albo zaczyna się angażować lub podchodzi poważnie do pewnych spraw. Jak wy się przedstawiacie? O, bardzo dobrze. Macie tutaj kontrolę nad czymś. Macie poczucie przynajmniej posiadania kontroli. Chociaż właściwie to nie jest tylko poczucie. Macie ją. A rada dla was? Tutaj słuchajcie, zaskakujące, bo w radzie jest, żeby coś sobie odpuścić, a właśnie wtedy do was przyjdzie. Czego nie robić, czego unikać?
Ciekawe. Mam wrażenie, że jakaś ważna zmiana idzie w waszym kierunku, albo no coś w ogóle niespodziewanego, takiego zaskakującego was. Momento. Tutaj z przełożenia jest dla was karta wieży. No i właśnie ta karta może sugerować zburzenie jakiejś wieży, która była zbudowana na niesolidnych fundamentach i budowanie od nowa. Ale to jest takie bardziej ekscytujące dla was, patrząc na całość rozkładu. Mam wrażenie, że może to być coś w ogóle nieoczekiwanego i właśnie, no, gdzieś może związanego z pewnego rodzaju, wiecie czym? No zmianą, po prostu zmianą. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla was paź buław, który jest tutaj taki, powiedziałbym, że wesoły i raczej zmotywowany i chętny. I mi się wydaje, że w tym tygodniu tej motywacji i chęci jest raczej dużo, ale no, to nie jest związane z jakąś super, hiper ambicją i gdzieś tutaj zmuszaniem się do czegoś, czego nie chcecie. W ogóle bym powiedział, że paź buław to karta komunikacji, więc być może przychodzą do was informacje, wiadomości a propos jakiejś zmiany, bądź w ogóle ktoś wam totalnie proponuje. Ale co wam totalnie proponuje? No zobaczcie, tutaj przychodzi do was 4 buław, na której jest para, która tańczy pewnie krakowiaka, patrząc na stroje, albo kujawiaka, no nie wiem. I ta karta może mówić, słuchajcie, o, uwaga, pokoju pomiędzy 2 osobami, o pogodzeniu się, o jakiejś radości związanej z podpisaniem umowy, właśnie zawarciem sojuszu, paktu pomiędzy 2 stronami. Słuchajcie, to może być też związane z zaręczynami albo z, no po prostu propozycją od osoby dla was ważnej, ku radości. No tak bym zasugerował. To jest naprawdę fajne czytanie i fajny rozkład. Ta karta też właśnie mówi o pewnego rodzaju radości i poczuciu komfortu w sytuacji, no, w której teraz będziecie się znajdować. No, być może właśnie wcale was nie zaskakuje tak bardzo pewna zmiana, albo no, ta zmiana na przykład gdzieś czujecie, że przyniesie za sobą coś korzystnego. Zmiana, słuchajcie, wcale nie musi być wielka, no to może być zmiana a propos właśnie pory roku. Co odchodzi do przeszłości, jest to rycerz kielichów. No a on mógłby troszeczkę być taki lekceważący, no powiedzmy taki zawadiaka, ktoś, kto niekoniecznie, no powiedzmy, z waszym zdaniem się liczy. I to odchodzi do przeszłości, więc no gdzieś rzeczywiście wychodzi na to, że no ktoś tutaj może się określić, szanować was w tym tygodniu, zachowywać się poważnie, zachować się z klasą być może. Ewentualnie tu jest rzeczywiście informacja, że takie poczucie, słuchajcie, destabilizacji, bo rycerz kielichów no nie jest do końca stabilny emocjonalnie. Poczucie destabilizacji odchodzi do przeszłości. I dobrze, bo tutaj macie te 4 buław. No a wy zobaczcie, z kolei przedstawiacie się jako karta cesarza. Bardzo dobrze, bo cesarz to przedstawiciel trygonu ognia, baran, lew, strzelec, więc jesteście w swojej energii. No ale też słuchajcie, cesarz jest takim władcą, który czuje, że ma kontrolę nad sytuacją, że gdzieś tutaj panuje nad sytuacją, że tutaj gdzieś układa się po jego myśli i tutaj to może być związane właśnie z pogodzeniem się, z zawarciem paktu, unii, rozejmu, być może z przyciśnięciem pewnej osoby do deklaracji, do zmiany sposobu zachowania. No i gdzieś tutaj czujecie, że okej, no macie tę moc. A w Radzie jest piękna, prawdę nie doceniałem wcześniej tej karty, 2 mieczy. Ona tutaj może sugerować dystans i po prostu odpuszczenie. Więc jeśli rzeczywiście zaczniecie stosować regułę niedostępności, ale nie w taki wyrachowany sposób, tylko bardziej ktoś mnie nie szanuje, nie liczy się z moim zdaniem, albo spowalnia pewne
sprawy, które i tak muszą się wydarzyć, mi się nie chce gdzieś tutaj angażować. Ja się wycofuję. Ja na razie oddaję komuś pałeczkę i to jest rzeczywiście w radzie. To jest dobra postawa, bo jak już coś sobie odpuścicie, to wtedy do Was przyjdzie. Czego nie robić, czego unikać? As mieczy. As mieczy mógłby mówić o ideach, o czystości i jasności umysłu. I teraz tak. Zachować poczucie, że to, co ma się wydarzyć, to się wydarzy. I gdzieś w to w ogóle nie wątpić. Nawet tak patrząc w przeszłość i myśląc, jakie marzenia już Wam się spełniły, czy tam plany, tam z przeszłości właśnie, z lat wczesnych. Tutaj jest też taka informacja, żeby ufać temu, co Wam przyjdzie do głowy. Na przykład, jak zachować się w danej sytuacji. To będzie właściwe. Wszystkiego naj. Koziorożce, witam Was na czytaniu. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Co do Was przychodzi, co się pojawia? O, już gdzieś chyba ten rozkład widziałem. Co odchodzi do przeszłości? Słuchajcie, mi się wydaje, że tutaj jest poczucie ugrzęźnięcia w przyszłości albo w jakiejś strefie komfortu i być może jest to związane z powrotem do pracy, do szkoły, w ogóle z nadejściem jakiegoś innego etapu. Może to ta jesień? Jak Wy się przedstawiacie? No słuchajcie, niby ugrzęźnięcie, ale jednak nie, bo gdzieś tutaj ewentualne chwilowe ugrzęźnięcie daje Wam mnóstwo siły i poczucia, że wiecie, dlaczego coś się wydarza. Tak zaowaluowałem, mam nadzieję, że rozumiecie. Rada dla Was. I czego nie robić, czego unikać? No słuchajcie, pojawiło się kilka naprawdę silnych kart. Zobaczymy, co będzie z przełożenia. No dobrze, to tutaj słuchajcie, jesteście w domu. Momento. Słuchajcie, z przełożenia Królowa Monet. Piękna jest ta karta. Ona jest w ogóle nazywana Małą Cesarzową. Przedstawia tutaj zdrową egoistkę albo egoistę. Osobę, która gdzieś zdaje sobie, ma świadomość swoich dojrzałości, swoich dokonań, wie, ile sobie zawdzięcza. Też w ogóle jest, słuchajcie, bardzo taka wyrozumiała i opiekuńcza. I no, być może gdzieś tutaj jesteście, no, może nawet nie zmartwieni, ale wypuszczacie z gniazda na przykład swoje dzieci do szkoły, na uczelnię, do pracy i tak dalej. I no, tu jest taka matczyna energia bardzo. Chęci niesienia pomocy i też na szczęście nie zapominając o sobie. To jest bardzo ważne. No, Królowa Monet jest stabilna i w ogóle też przedstawia koziorożca, byka lub pannę, więc to dobrze. Zobaczcie, w ogólnej energii jest 6 kielichów. Ta karta mogłaby mówić, słuchajcie, o rozmarzeniu i zaglądaniu w przeszłość. Tak, słuchajcie, nawet przypominaniu sobie przy okazji tego września i jesieni, no jak to na przykład wyglądał pierwszy dzień w szkole, na studiach, jak to było na przykład wyprawiać kogoś pierwszy raz do szkoły, lekko nostalgicznie, że tak powiem. Ewentualnie w ogóle jest jakieś wspomnienie z przeszłości, które tutaj sprawia, że no być może ostatnio nie chciało Wam się do czegoś wracać. No na przykład nie chce się wracać do pracy po urlopie, bo Wam się to kojarzy z
no, z czymś niefajnym z przeszłości. Na przykład o powrocie do szkoły, który nie był fajny. Zobaczcie, przychodzi do Was karta diabła. I z jednej strony to całkiem nieźle, dlatego że diabeł to koziorożec, więc ta karta gdzieś przedstawia Was. Ale to też jest karta, która mówi o kontroli, o poczuciu utknięcia i pewnego rodzaju niezależności. I to utknięcie może być właśnie związane z przeszłością, być może nawet z relacją z matką lub z ojcem. I tutaj mam wrażenie, że dobrze jest właśnie w tym tygodniu wrócić na chwilę do tej przeszłości, ale nie po to, aby się babrać w błocie, tylko po to, żeby wyciągnąć jakieś wnioski i wykorzystać trudną sytuację jako paliwo, taki środek napędowy do dalszych działań. Tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi dwójka buław i jest to karta albo strefy komfortu, więc gdzieś tutaj wychodzicie ze strefy komfortu, no na przykład powracając gdzieś i nie do końca Wam to odpowiada. Ewentualnie dwójka buław to jest w ogóle, no powiedzmy, rozdroże. Sytuacja też bez wyjścia. Sytuacja, w której nic się nie zmienia, albo czujecie, że no na przykład jestem nieśmiały i już taki jestem, przez całe życie tak będzie. No nie, tutaj gdzieś czujecie, że jesteście w stanie nad tym pracować. No, dlatego, że właśnie ta karta odchodzi do przeszłości. No to też słuchajcie, a propos tych sytuacji trudnych z przeszłości. Wiecie, że jesteście w stanie je jakoś wykorzystać i pokonać. I teraz zobaczcie, dobra rzecz, dlatego, że Wy przedstawiacie się jako as buław. As buław, czyli karta właśnie nowego początku związanego z wigorem, z pasją, z takim ogniem, zaangażowaniem, chęci jakiegoś rozwoju i rzeczywiście gdzieś mam wrażenie, że trudną sytuację bądź taką postawę zamkniętą na anty, jeśli o coś chodzi, piszcie o co, jesteście w stanie pokonać. Właśnie w tych trudnych sytuacjach znajdujecie, no dzięki nim motyw napędowy dla Was. Na przykład jeśli chodzi o relacje z rodzicami, też tak tutaj się pokazało. Rada dla Was to karta świata. A świat to też koziorożec z tego co tutaj no nawet motocykl potwierdza. Z tego co tutaj mi świta w głowie i no być sobą. Gdzieś tutaj w zgodzie ze sobą podejmować decyzje i działać. Pamiętać też, słuchajcie, bo w tej karcie dobrze to widać, że wszystko w życiu działa sinusoidalnie i cały czas jesteśmy w cyklu przemian. I nie można gdzieś utknąć w jednym miejscu na długo. Nie trzeba stopować tego cyklu. Okej, możemy na chwilę padłeś, poleż, ale nie leż za długo. Dlatego, że się przyzwyczaisz do leżenia i Ci się spodoba. Czego nie robisz, nie robić, czego unikać. Piątka buław to jest karta konfliktu bądź rywalizacji, więc rzeczywiście no, nie pozwalać stopować, nie pozwalać jakiejś sytuacji czy relacji na to, że utkniecie przez nią w jakimś miejscu, w którym nie chcecie być, wykaraskać się z czegoś. I tyle po prostu. Wszystkiego naj. Wodniki, witam Was i jaka będzie ogólna energia na ten tydzień? No słuchajcie, wypadła karta, ale nie pokazała się. Więc jeszcze raz, jaka dla Was ogólna energia? Co do Was przychodzi, co się pojawia? No, jeszcze nie wiem o co chodzi. Być może o coś niespodziewanego a propos byka, panny, koziorożca lub pracy. Co odchodzi do przeszłości?
Jak wy się przedstawiacie? No słuchajcie, cóż ta karta przeszłości szóstki kielichów często występuje w tym tygodniu u wielu znaków. O co tutaj chodzi? Słuchajcie, no właściwie do mnie zazwyczaj przychodziła taka nostalgia, jak sięgnę pamięcią. Właśnie wrzesień, październik, koniec lata, jesień przychodzi. Może to jest z tym związane, z taką ogólną energią. Rada dla Was. Czego raczej nie robić, czego unikać? No tak, no. Jest pewnego rodzaju nostalgia, zaglądanie w przeszłość, być może skupianie się na tym, na czym nie trzeba. Na przykład na niezauważaniu swoich szans u kogoś bądź w jakiejś sytuacji. Dlatego, że zobaczcie, tutaj z przełożenia jest piątka kielichów i ona przedstawia postać, która właśnie patrzy w wodę i gdzieś na 3 kielichy, które są przewrócone, ale w ogóle nie dostrzega potencjału tych 2 pełnych, więc to jest takie krzywe zwierciadło. Skupianie się na tym, na czym nie trzeba. Na przykład na autosabotażu, na braku wiary w siebie lub w ogóle gdzieś poczuciu, że no właśnie, już jest jak jest, już się z tym pogodziłem i to się nie zmieni. Okej, ja mam z tym pokój i spokój. To jest akurat niedobre, dlatego że gdzieś możecie naprawdę przeoczyć dzięki takiemu myśleniu coś wartościowego. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was królowa monet. Królowa monet to byk, panna lub koziorożec, a może matka lub ojciec. I tutaj, słuchajcie, mam wrażenie, że może Was lekka nostalgia rzeczywiście złapać a propos relacji z wyżej wymienionymi osobami. Na przykład gdzieś jest tutaj chęć do cofnięcia się w przeszłość i gdzieś tutaj posiadania mniej obowiązków, gdzieś tutaj mieć poczucie opieki sprawowanej nad Wami przez na przykład rodziców. Ale słuchajcie, królowa monet jest zdrową egoistką na szczęście, więc ona gdzieś pozwoli Wam, powiedzmy, wyciągnąć się z takiej nostalgicznej energii, dlatego, żeby gdzieś, powalczyć o siebie, albo żeby, zdobyć coś, na czym Wam zależy. Tak jakby tutaj trzeba się z pewnych schematów wyciągnąć, dosłownie. A co do Was przychodzi? Przychodzi do Was karta wieży. Karta zburzenia czegoś lub budowania nowych fundamentów. I właśnie tutaj jest informacja, że te nowe fundamenty trzeba budować i trzeba iść nowymi ścieżkami, zmienić klucz, dlatego że te poprzednie ścieżki do niczego Was nie doprowadzą. Ewentualnie, jeśli do tej pory nie doprowadzały do niczego satysfakcjonującego, to może te ścieżki, ten klucz trzeba zmienić. Tutaj też w ogóle mam wrażenie, możecie ku zaskoczeniu swojemu zauważyć, z jaką łatwością i lekkością przyjdzie Wam pokonanie czegoś trudnego związanego z przeszłością, być może z bliską Wam kobietą z rodziny. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta diabła i bardzo dobrze, bo jest to karta kontroli, poczucia, uwiązania, utknięcia, więc gdzieś tutaj po prostu przychodzi uwolnienie. Poczucie, że jestem wolny od jakiegoś schematu. Jestem wolny od jakiegoś autosabotażu, być może który jest związany z tym, jak powiedzmy rodzice bądź znajomi ze szkoły w przeszłości mnie oceniali, czy mieli w stosunku do mnie pewnego rodzaju wygórowane wymagania. Jestem wolny od tego. Czysta karta, bez uprzedzeń. Bardzo dobrze. Zobaczcie, Wy się przedstawiacie jako szóstka kielichów i tutaj jest pięknie pokazane to w tej talii, bo jest właśnie mały jelonek i gdzieś tutaj rodzic starszy.
Jest to karta zaglądania w przeszłość, ale właśnie po to, żeby gdzieś odnaleźć w niej coś trudnego, wyleczyć, zaleczyć, docenić to, w którym miejscu jesteście na chwilę obecną i gdzieś zauważyć waszą zmianę. Na przykład, słuchajcie, powiedzmy, że jest wam przez pewien moment trochę nostalgicznie, jest trochę autosabotaż, poczucie, że nie uda wam się utrzymać tej relacji, znajomości, dostać lepszej pracy. I wyobrażacie sobie siebie jako dziecko, które tam powiedzmy w przeszłości, no na przykład cierpiało z jakiegoś powodu, bo powiedzmy było wyśmiewane w szkole. I gdzieś zauważacie, że no to jest dosyć podobne emocje macie w związku z tym. I przenosicie się w przeszłość, jesteście trochę w tamtej sytuacji, ale za chwilę wracacie do czasu teraźniejszego i właściwie jest poczucie, że o kurczę, jestem dorosły, dojrzały, mam odpowiedzialność za swoje decyzje, czyny i tak dalej, jestem mądrzejszy, inteligentniejszy, chociaż to chyba jest wrodzone. I jest takie, dobra, mogę więcej, nie ma się czym przejmować. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. W Radzie jest paź monet, karta, która przedstawia studenta, ucznia, kogoś, kto chce się rozwijać i rozwijać, uczyć, ryzykować. No i taka jest właśnie rada, żeby ryzykować, uczyć się, wyciągać wnioski, nie przekreślać zbyt pochopnie swoich szans u kogoś lub w jakimś nowym miejscu pracy czy na nowym stanowisku. Czego nie robić, czego unikać? 4 kielichów. Unikać słuchania podszeptów, powiedzmy kogoś, kto was krytykuje. Najpewniej wy sami, wasza głowa, co jest odpowiedzią na głos kogoś z przeszłości. Ale też 4 kielichów, nie utknąć rzeczywiście w takiej niemocy i poczuciu, że czegoś nie jesteście warci i tak dalej. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Wszystkiego naj. Teraz ryby. Zapraszam na czytanie. Jaka będzie dla was ogólna energia? Co do was przychodzi, co się pojawia? Mam wrażenie, że natłok obowiązków zadzieje się. Co odchodzi do przeszłości? Zobaczmy, jak wy się przedstawiacie. Słuchajcie, tutaj może być po prostu klasyczny przykład pod tytułem wracam do pracy, wracam do szkoły, do obowiązków. Zaczyna się sezon wymagający. I gdzieś tutaj jest takie, trochę mi się nie chce, albo za dużo tego, odzwyczaiłem się. Rada dla was. Po prostu jakoś zagryźć zęby. Znaleźć sobie coś, na co możecie czekać w myślach. Po pracy na przykład, czy po szkole. Dzisiaj mam kino, na drugi dzień fitness, na inny kawa z kolegą, na innym, kolacja z koleżanką. Wiecie, o co chodzi, żeby gdzieś tak nie żyć tylko pracą lub szkołą. Czego nie robić, czego unikać? Nie powiem, że trochę kielichów się pojawiło i buław, ale w ogóle jest tak dosyć ogniście w tym tygodniu. Myślę, że będzie on dosyć wymagający, ale zobaczcie, z przełożenia jest 9 kielichów. Karta, która mówi o
pełni emocjonalnej i w ogóle robieniu sobie przyjemności i szukaniu ukojenia, na przykład w czekoladzie, w słodyczach, w jakimś jedzeniu. Powiedzmy, że to może być związane z tym, że macie jakieś stresy, natłok obowiązków i zamiast spróbować się wyspać, wyciszyć i porządnie zjeść zdrowo, no to gdzieś tutaj na przykład sięgacie po takie chwilowe ukojenia typu jakaś kawa i deser albo na przykład niezdrowe jedzenie. Tak wiecie, jeśli Wam to daje przyjemność, jak najbardziej, tylko żeby znać umiar. Zobaczcie, w ogólnej energii jest rycerz buław, taki rozjuszony, karta ognia, trygonu ognia i ona może mówić o tym, że będzie to bardzo dynamiczny tydzień, być może nawet niespokojny momentami, być może nawet trochę stresujący i tutaj trzeba będzie często, że tak powiem, zmieniać plany, działać pod wpływem, powiedzmy, jakiegoś nacisku, popędzać innych. Wy też was też mam wrażenie popędzają inni. I powiedziałbym tak, to wszystko zależy od tego, jak reagujecie na czynniki zewnętrzne, bo tutaj może nie ma wisielca, ale w wisielcu zawsze gdzieś tutaj przychodzi mi do głowy coś takiego, że nieważne co się dzieje na zewnątrz, to na co mamy władzę, to nad swoim umysłem, co tam się dzieje. Jak to odbieramy, tą rzeczywistość. Zobaczcie, przychodzi do Was 8 mieczy, czyli karta autosabotażu, braku wiary w siebie albo, słuchajcie, poczucia natłoku obowiązków. I właśnie mam wrażenie, że ten natłok obowiązków może w tym tygodniu wystąpić. I tak jak wcześniej mówiłem, nie zapominajcie o takim higienicznym, zdrowym trybie życia, bo gdzieś właśnie tylko i wyłącznie on da Wam siły do dalszej gry, pracy i tak dalej. Tutaj też, tak jak mówiłem, rzeczywiście nie żyć tylko i wyłącznie praca, dom, czy tam szkoła, dom, tylko znaleźć sobie coś po pracy. To nie musi być coś dużego albo drogiego, w ogóle fizycznego nie musi być. Jakieś doświadczenie, które sprawi, że się wyluzujecie, zapomnicie o, powiedzmy, obowiązkach i tak dalej, chwilowo. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta Asa Kielichów i As Kielichów tutaj w tej sytuacji może mówić o takim dużym rozemocjonowaniu i tutaj właśnie takim emocjom nie ufać, gdzieś starać się jak najwięcej w tym tygodniu wyciszać, albo właśnie może nawet nie przygaszać, nie zasłaniać jakichś obowiązków, ale nie uciekać, tylko gdzieś, tak jak już wspomniałem wcześniej, znaleźć sobie coś, co Wam odciągnie uwagę na chwilę. Nie traktować też tak bardzo poważnie na przykład jakiegoś powrotu, czy rozpoczęcia sezonu, czy natłoku obowiązków. To nie jest koniec świata, nie z takich opresji się wychodziło. I zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako 5 mieczy. Karta lekkiej rezygnacji. I ta lekka rezygnacja właśnie może sugerować ten autosabotaż, czyli mnóstwo dzieje się w pracy, pożar za pożarem, ale nie zmienię pracy, ponieważ jestem za stary, za głupi i nie mam wykształcenia. To nie jest dobre takie myślenie. Tutaj trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby udało się zmienić, ewentualnie coś w obecnym miejscu ulepszyć. I też mam wrażenie, że możecie mieć skłonności do takiego praca, dom. W Radzie jest trójka buław, a trójka buław to karta bramy. I tutaj jest informacja, żeby gdzieś tutaj otworzyć umysł i rozejrzeć się, otworzyć horyzonty, w ogóle patrzeć na horyzont, a nie tylko i wyłącznie na to, co jest tutaj. Czyli gdzieś, powiedzmy, tym horyzontem będzie dla Was coś atrakcyjnego w weekend, spotkanie z kimś zabawnym po pracy, a może przeczytanie książki, która była odłożona na później, w tym tygodniu, w tym miesiącu i tak dalej. Gdzieś tutaj poszerzyć perspektywę. Czego nie robić, czego unikać? 10 monet.
Piękna karta, która przedstawia w tej talii rodzinę. No przecudna, naprawdę, jedna z moich ulubionych. I ona mówi w ten sposób, żeby rzeczywiście gdzieś skorzystać z mądrości starszyzny albo z mądrości swoich poprzednich doświadczeń, czyli gdzieś zdać sobie sprawę z tego, że wymagający okres jakoś tam zawsze się skończy, albo gdzieś po jakimś czasie już tak będziemy umieli to ogarniać, że gdzieś będzie dla nas bułką z masłem. Tak bym zasugerował. No tak, i też tutaj nie unikać bliskich, bo nie macie siły, bo coś tam i tak dalej. Wszystkiego naj. Przejdźmy do baranów. Witam Was na czytaniu. I sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Na razie 2 szóstki. Ciekawe, czy będzie trzecia. Co odchodzi do przeszłości? Jak Wy się przedstawiacie? Niby nie ma trzeciej szóstki, ale jest karta Rydwanu z kolei. Dużo ruchu tutaj widzę. Jaka będzie dla Was rada? I czego raczej nie robić, czego unikać? Słuchajcie, ładny rozkład kart. Zobaczymy, jakie będzie czytanie. Pojawiło się sporo buław i to całkiem nieźle, dlatego że buławy to Wasz trygon ognia. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla Was królowa monet i ona jest taką, słuchajcie, osobą bardzo opiekuńczą, która dzieli się z innymi swoim wsparciem, dobrą energią, jest taką dosłownie matką i oczywiście nie mówię tutaj, że jest przy Was Wasza matka i gdzieś tutaj Was wspiera. Może to Wy macie taką matczyną, ojcowską energię, którą dzielicie się z innymi. Tak bym powiedział. Tutaj na pewno coś, co się dzieje w tym tygodniu, jest ku Waszemu spokoju, myślę, że spokojowi i ku poczuciu komfortu, w którym fantastycznie się czujecie i paradoksalnie ten komfort może być związany z jakąś zmianą, słuchajcie, nie musi być wcale związany, może jest tą zmianą, ale nie musi być związany z nic nie robieniem, to poczucie komfortu. Na tej zasadzie, że barany się czują komfortowo w każdej sytuacji. Przynajmniej w tym tygodniu. Zobaczcie, w ogólnej energii jest 6 mieczy. A 6 mieczy gdzieś sugeruje wyruszenie do przodu i w ogóle, że będzie to raczej dynamiczny tydzień. Mam w ogóle wrażenie, że tutaj może zabieracie ze sobą swoje pociechy, czy w ogóle swoje rodziny w jakąś podróż. Ale też ta 6 mieczy sugeruje zostawienie za sobą czegoś trudnego. Być może, słuchajcie, wcale nie jakiejś strasznej sytuacji, która niedawno miała miejsce, a może po prostu poczucie marazmu, nerwowości, czy na przykład jakiejś beznadziejnego samopoczucia, jak na przykład w moim przypadku, jeśli chodzi o pełnię. To tutaj u Was raczej jesteście do przodu i zostawiacie to za sobą. Tyle. Zobaczcie, przychodzi do Was karta 6 buław, czyli karta triumfu, zwycięstwa, radości.
No i ona jak najbardziej gdzieś sugeruje, że uda Wam się pokonać jakąś trudną sytuację albo trudne samopoczucie, być może sytuacja, która Was gdzieś zatrzymywała, może coś Was zatrzymywało przed, no nie wiem, wyruszeniem do przodu, czy w ogóle przed podjęciem jakiejś ważnej decyzji. Ta szóstka buław może też mówić o tym, że w kupie siła. I tutaj to też widzę na szóstce mieczy, że tutaj właśnie razem z rodziną, z przyjaciółmi, z partnerem, z partnerką jesteście w stanie osiągnąć więcej aniżeli w pojedynkę. I tutaj mam wrażenie, że bardzo dużo dają Wam właśnie więzi z najbliższymi. Takie ukojenie, spokój, ale też poczucie, że jesteście osobami potrzebnymi, no i gdzieś uznawanymi przez innych. No zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta siły i mocy. I tutaj akurat ona mogłaby mówić, że gdzieś tutaj ogromny ładunek energetyczny trzeba gdzieś włożyć w pewne starania, że gdzieś tutaj wysiłki ogromne, trzeba gdzieś tutaj wydać, że tak powiem, na to, aby wyruszyć do przodu, na to, aby pewna sprawa zaczęła wreszcie nabierać tempa i się rozwijać. Ale to właśnie odchodzi do przeszłości i bardzo dobrze, bo gdzieś wychodzi na to, że rzeczywiście popchnięcie spraw do przodu przychodzi Wam lekko. Jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, ten żubr na karcie siły, on mi się tutaj bardzo kojarzy z taką ciężkością. Być może z takim nawet, słuchajcie, z trudnością wykaraskania się z jakiejś trudnej energii po prostu, czy trudnego samopoczucia i to odchodzi do przeszłości, więc bardzo dobrze. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta rydwanu z kolei, a rydwan, podobnie jak szóstka mieczy, tutaj przedstawia, powiedzmy, wyruszenie do przodu i jakieś środki lokomocji, ale w ogóle, rydwan tutaj pokazuje Babę Jagę, która umie gdzieś sprawować kontrolę nad dwoma, niesfornymi ptakami, tak bym powiedział. I gdzieś jest tutaj poczucie, że rzeczywiście uda Wam się przynajmniej w tym tygodniu zapanować nad jakąś huśtawką emocjonalną, nad rozedrganiem, nad sytuacją, która ostatnio wymykała się spod kontroli, być może nawet bez Waszego udziału, czy bez Waszej wiedzy. Tutaj przejmujecie kontrolę. Jaka jest dla Was rada? A zobaczcie, w Radzie jest właśnie Król Buław, czyli przedstawiciel Trygonu Ognia, Barana, Lwa, Strzelca i ta karta dosłownie mówi, żeby pozostać sobą, działać w zgodzie ze sobą. Gdzieś tutaj, słuchajcie, dzielić się też z innymi swoim właśnie wewnętrznym ogniem, wigorem, którego niewątpliwie macie dużo. Tutaj gdzieś mam wrażenie, że bliscy gdzieś będą potrzebowali takiej Waszej motywacji, Waszej energii, Waszego przewodnictwa być może nawet. Tutaj jest taka też informacja, żeby pomóc komuś wyruszyć do przodu, jeśli chodzi o jakiś projekt. Może dzieciaki wracają do szkoły i im się nie chce za bardzo. To gdzieś tutaj trzeba tak jakby inną perspektywę im pokazać tego powrotu do szkoły. Czego nie robić, czego unikać? Paść kielichów. Taki, słuchajcie, osobnik, który jest raczej niepoważnie podchodzący do rzeczywistości, albo szukający, słuchajcie, ukojenia w powiedzmy ryzykownych sytuacjach bądź używkach. Tego unikać, dbać o swoje zdrowie, o zdrowie bliskich i swój spokój wewnętrzny. W ogóle gdzieś panować nad otoczeniem i pokazywać innym, jak to zrobić. Tutaj rzeczywiście być może młodszym lub niedojrzałym emocjonalnie osobom trzeba pokazywać tę drogę i inną, nową perspektywę, którą na pewno umiecie złapać. Wszystkiego naj. Byki, zapraszam Was na czytanie. Jaka będzie ogólna energia na ten czas? Bardzo dobrze.
Co przychodzi, co się pojawia. No, księżyc. No, księżyc mnie prześladuje. Ciekawe, czy was też. I nie chodzi mi o kartę. Co odchodzi do przeszłości? No dobrze. Kolejna karta, która przedstawia księżyc, chociaż nie jest to drugi księżyc. Jak wy się przedstawiacie? Ale tutaj jest naprawdę nieźle. Słuchajcie, super czytanie. To znaczy, ładny rozkład, a jakie będzie czytanie, to już zależy ode mnie. Rada dla was. Dwóch króli się pojawiło. Ciekawe, czy będzie trzeci. Czego nie robić, czego unikać. No nie ma trzeciego, ale to nic. Momento. Zobaczcie, tych dwóch króli to król monet i król kielichów. No, troszeczkę się różnią, ale no, jeden i drugi jest królem, więc to gdzieś raczej dobrze wróży. Zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla was przeuroczy rycerz monet. I rycerz monet mógłby jak najbardziej gdzieś wskazywać na wasz trygon ziemi, więc jesteście w swojej energii, ale w ogóle on gdzieś tutaj ogarnia rzeczywistość, umie sobie zrobić taki plan i tak gdzieś się go trzyma, że tutaj gdzieś nie ma, słuchajcie, zaskoczeń, nie ma niespodzianek, nie ma miejsca na jakieś potknięcia. Bardzo dobrze, a raczej tak stabilnie, wiecie co robicie. Jeśli chodzi o ogólną energię, to tutaj jest z kolei, zobaczcie, as buław płonący i ta karta może sugerować nowy początek związany z na przykład ten rycerz monet, powrotem do pracy, powrotem do szkoły, wyprawieniem kogoś rzeczywiście w dal, na przykład na studia czy do szkoły, jeśli chodzi o wasze pociechy. Ale w ogóle as buław to gdzieś karta pasji, wigoru i energii. Tego niewątpliwie jest całkiem sporo w tym tygodniu, i będzie to raczej dynamiczny tydzień, ale rycerz monet tutaj gdzieś, tak jak już wcześniej wspomniałem, sugeruje, że umiecie nad wszystkim zapanować i nawet gdzieś w tym całym wigorze odnajdujecie radość. Zobaczcie, przychodzi do was karta księżyca. To jest ciekawe, bo karta księżyca mogłaby mówić o konieczności używania swojej intuicji, ewentualnie o ukrywaniu czegoś. I wydaje mi się, że gdzieś są byki, które dojrzewają powoli do jakiegoś planu albo do podjęcia jakiejś decyzji. Być może sobie coś tam dopracowują i doszlifowują. I gdzieś na razie o tym nikomu nie mówią. Słuchajcie, sukces, pieniądze, biznes lubią ciszę, więc bardzo dobra postawa. Ale to też jest na takiej zasadzie, że póki nie jesteście czegoś pewni, to po prostu się tym nie dzielicie. Tak bym zasugerował. Tutaj też ten księżyc może sugerować przemianę, bo gdzieś księżyc ma swoje fazy, więc niewątpliwie jest tutaj jakaś przemiana energetyczna. Być może z marazmu na energię. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta maga, czyli pan Twardowski z kogutem na ramieniu. I ta karta, słuchajcie, pokazuje kogoś, kto bynajmniej nie jedzie na motocyklu, ale słuchajcie, co ja tam gadałem? Że kogoś, kto rzeczywiście jest pełen takiej mocy, kto musi się bardzo starać,
Znaczy w ogóle, może nie to, że musi się starać, ale no mag rzeczywiście tutaj jest tym autorytetem, który no ma wszystkie narzędzia, żeby coś zrobić, naprawić, wykonać. Tutaj słuchajcie, no on jest taki, wiecie, ogarniaczem. I teraz tak, ta karta odchodzi do przeszłości. O co mi tutaj chodzi? Nie to, że nie jesteście ogarniaczami, bo to już wcześniej się raczej pojawiło przy rycerzu monet, ale z mniejszym spalaniem energii, że tak powiem, i w ogóle z mniejszym ładunkiem energetycznym, gdzieś tutaj dużo udaje Wam się wykonać, uzyskać, z większym spokojem, po prostu. No tym bardziej, że zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta króla monet i to jest fantastyczna informacja, dlatego że król monet to przedstawiciel właśnie trygonu Ziemi, byk, panna, koziorożec, więc jesteście po prostu w swojej energii. Król monet ma tutaj właśnie wszystko gdzieś poukładane, on jest pewny siebie, on raczej gdzieś tutaj się zwraca do innych z szacunkiem, z empatią i też na odwrót jest gdzieś uznawany za jakiś autorytet. Ja mam wrażenie, że jeśli chodzi powiedzmy na przykład o powrót do szkoły czy do pracy, no to Wy tutaj właśnie wykazujecie się ogromną dojrzałością, wiedzą i gdzieś nawet czujecie zadowolenie z tego powodu, z tych powrotów na przykład do pracy czy do szkoły. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta Króla Kielichów, a Król Kielichów mógłby być troszeczkę bardziej taki emocjonalny i bardziej gdzieś tutaj, powiedzmy, patrzeć sercem aniżeli rozumem. I słuchajcie, nie powiedziałbym, że ten Król Monet jest z kolei jakiś bardzo rozumowy, chociaż jest bardzo mądrym, inteligentnym tutaj królem, ale jest bardziej osobą, która po prostu tak pragmatycznie i twardo stąpa po ziemi. I tego twardego stąpania gdzieś tutaj, żeby Wam takie bujanie w obłokach nie przykryło. I nadmierna, powiedzmy, uległość czy otwartość, żeby gdzieś nie była mylona z empatią. Tak bym zasugerował, bo inni Wam wejdą na głowę. Czego nie robić, czego unikać? Karta gwiazdy. Piękna karta, moja ulubiona, ale ona tutaj mogłaby mówić w negatywie o tym, żeby, słuchajcie, nie bujać w obłokach, tylko właśnie stąpać twardo po ziemi, pokazywać też innym, jak właśnie twardo stąpać po ziemi. Też, słuchajcie, zanim dojrzejecie do jakichś rzeczywiście planów czy decyzji, to nie mówcie o tym nikomu, po prostu. Zostawcie coś dla siebie. Niech to tam w Was dojrzewa. Gwiazda gdzieś mówi o tym, żeby ufać, że gwiazda Was prowadzi. Czyli na przykład, rzeczywiście podążać za wskazówkami, które ostatnio do Was przychodzą. Na przykład a propos usprawnienia pracy, wszystkiego naj. Bliźnięta, witam Was na czytaniu i jaka będzie dla Was ogólna energia? Co do Was przychodzi, co się pojawia? Taka wyzwaniowa energia. Co odchodzi do przeszłości? Ale słuchajcie, do przeszłości odchodzi rozmarzenie i nieumiejętność skupienia się. Jak Wy się przedstawiacie? Słuchajcie, całkiem nieźle. Rada dla Was.
No dobrze, i czego raczej nie robić, czego unikać? No, momento. Tutaj słuchajcie, no jest jakiś powód do świętowania, do radości. Na pewno. To może się zadziać jakaś propozycja być może. Bardzo niespodziewanie, ale przyjęcie takiej propozycji, pomimo jakichś tam powiedzmy wątpliwości, może skutkować no naprawdę radością. Ale to zaraz. Zobaczcie, z przełożenia jest rycerz kielichów i rycerz kielichów mógłby właśnie Wam coś ofiarować, bo on tutaj wyciąga do Was ten kielich, ale równie dobrze to może być na przykład takie frywolne podejście do rzeczywistości i na przykład do obowiązków, których w tym tygodniu mam wrażenie, że będzie sporo. Ewentualnie w ogóle może Was irytować czyjeś frywolne podejście do rzeczywistości w pracy, w szkole, w rodzinie. Zobaczcie, w ogólnej energii jest z kolei karta wieży, a wieża gdzieś sugeruje tutaj budowanie nowych fundamentów od początku, a właściwie to najpierw zburzenie czegoś, więc co? Mam wrażenie, że albo tutaj rykniecie i hukniecie na kogoś, kto rzeczywiście albo się obija. O właśnie, tutaj ewidentnie było huknięcie i ryknięcie. Na kogoś, kto się obija, albo na kogoś, kto rzeczywiście za lekko podchodzi do rzeczywistości i do obowiązków. Ewentualnie w tym tygodniu będzie dosyć nerwowo. Po prostu będzie się działo. Będzie dużo obowiązków, dużo zmian planów i konieczność podejmowania decyzji na szybko, na raz. Słuchajcie, przychodzi do Was 8 mieczy, a 8 mieczy to karta autosabotażu. Ona tutaj przedstawia elficę, która jest związana dosłownie, więc jest to informacja, że nie do końca wierzycie w swoje możliwości, albo na przykład myślicie, że jesteście niewystarczająco dobrymi ogarniaczami, żeby ogarnąć ten wyzwaniowy tydzień, żeby zwrócić komuś uwagę, to już lepiej nic nie mówić, zamknąć buzię na kłódkę i gdzieś tutaj zgadzać się na dodatkowe obowiązki. Ewentualnie słuchajcie, tutaj możecie czuć lekkie przytłoczenie obowiązkami po prostu, lub zastanawiacie się, wątpicie w słuszność podjęcia decyzji. Tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi 7 kielichów, a ta karta właśnie może mówić o takim rozproszeniu, nieumiejętności podjęcia jakiejś decyzji, o być może graniu na emocjach Wam lub bydleniu oczu. Tylko że ta karta odchodzi do przeszłości, więc gdzieś wychodzi na to, że decyzja pomimo na przykład początkowych trudności raczej będzie podjęta w zgodzie ze sobą i z takim poczuciem, że będzie ok. Tutaj też jest informacja, że zamiast po prostu rzeczywiście gdzieś tutaj się mazać i powiedzmy narzekać na to, ile jest obowiązków, po prostu ze skupieniem próbujecie rzeczywiście, odnajdujecie w sobie tę siłę, żeby po prostu robić to, co do Was należy i tyle, bez jakichś tutaj przeszkadzaczy. I bardzo dobrze. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako przepiękna trójka kielichów, taka magiczna i ludowa, a trójka kielichów mówi o świętowaniu i radości, więc gdzieś ewidentnie przyjęcie pewnej propozycji, która będzie tutaj Wam złożona, będzie owocowało radością, ale też w ogóle mam wrażenie, że Wasze takie humorystyczne podejście, nawet może sarkastyczne do rzeczywistości, troszeczkę uratuje ten tydzień i też w ogóle mam wrażenie, że czekacie na jakieś spotkania towarzyskie lub po pracy czy po szkole. Staracie się być osobami zajętymi po to, żeby gdzieś nie żyć tylko i wyłącznie obowiązkami. Jaka będzie dla Was rada? W Radzie jest karta Króla Buław, a
Król buław jest właśnie taki pewny siebie, konkretny, działający, planujący, nie rozmarzający się i gdzieś tutaj nie narzekający. No i taka jest rada, żeby taką właśnie osobą być. Planować, działać. Jak jest dużo obowiązków, to nie odkładać na później, tylko no tutaj jakieś priorytety sobie ustalić i rzeczywiście robić to, co do Was należy. A jak szybko się uwiniecie, jak sprawnie się uwiniecie, to zaraz będzie to upragnione spotkanie towarzyskie lub no słuchajcie, jakieś wyjście, czy coś, na co macie ochotę. Coś, co było zaplanowane wcześniej. Czego nie robić, czego unikać? To jest, słuchajcie, trójka mieczy i ta karta może mówić o nie tylko złamanym sercu, ale też takim żalu, takim ociąganiu się, takim poczuciu samotności, że tylko praca i dom, nie ma czasu, albo siły, albo energii dla przyjaciół i bliskich i to życie takie nudne i rutynowe. Jak to nie ma czasu? Jest czas, energia też jest. Trzeba gdzieś się po prostu czasami zmusić i pracować z takim swoim trybem broniącym Was, obrońcy przed ryzykowaniem, przed no gdzieś tutaj powiedzmy spotkaniami towarzyskimi, żeby nie wejść w marazm. Wszystkiego na nie. Teraz raki. Zapraszam Was na czytanie. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Co do Was przychodzi, co się chciałam powiedzieć przedstawia, co się pojawia, wybaczcie. No, na razie 2 dziewiątki. Ciekawe, czy będzie więcej. Co odchodzi do przeszłości? No jest, słuchajcie, 3 dziewiątka. Ciekawe, czy będzie 4. Jak Wy się przedstawiacie? Koniecznie sobie sprawdźcie, co oznacza cyfra 9. A jest karta gwiazdy, więc w sumie jakaś nadzieja albo iluzja. Rada dla Was. I czego raczej nie robić, czego unikać w tym czasie. No dobrze, chwileczkę. Jest nieźle, tylko troszeczkę niepokojąca była karta przychodząca, ale całość pokazuje się git. Zobaczcie, z przełożenia jest dla Was karta Pazia Buław. I jest to karta nie tylko przedstawiająca posłańca i wiadomości, ale też w ogóle, słuchajcie, osobę, która jest raczej zmotywowana, która raczej umie odnaleźć sobie radość, nawet jeśli chodzi tutaj o pewne powroty czy rozpoczynanie nowych etapów. No słuchajcie, pora roku się zmienia, nowy sezon przychodzi, być może teraz będzie więcej pracy, więcej obowiązków itd., itd. Ale gdzieś po prostu bez rozpraszaczy podchodzicie do tego, może nie na tej zasadzie, że jak do wyzwania, tylko po prostu, no jest, trzeba to zrobić i tyle, no. Gdzieś tutaj, no nie będę z tego powodu płakać, no i tyle. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was 9 kielichów i ta karta może jak najbardziej sugerować pełnię emocjonalną, związaną z dogadzaniem sobie, z robieniem sobie dobrze, z jakimiś tutaj pysznymi posiłkami, pysznymi, słuchajcie, wyrobami cukierniczymi, ale tutaj oficjalnie zabrzmiałem. Być może na przykład gdzieś w tym tygodniu, no dużo pieczecie sobie ciast,
czy na przykład, no nie wiem, jakieś tutaj wymyślacie nowe, ciekawe potrawy, albo gdzieś przyrządzacie takie, które kojarzą Wam się z dzieciństwem, dlatego że gdzieś to wszystko daje Wam takie ukojenie, daje Wam taki spokój, przenosi Was nawet troszeczkę wspomnieniami do takich, no, beztroskich czasów, które na pewno nie były tylko i wyłącznie beztroskie, ale tak działa percepcja selektywna. Tutaj, słuchajcie, przychodzi do Was 9 mieczy i to jest dosyć dziwne, dlatego że 9 mieczy może sugerować trudności z zasypianiem, być może nawet koszmary senne, albo przejmowanie się czymś i szukanie dziury w całym. Być może, słuchajcie, te przyjemności, to pyszne jedzenie, być może to wszystko jest właśnie jakimś sposobem na to, aby się na przykład nie zamartwiać, bądź odciągnąć swoją uwagę od jakiegoś problemu, który właściwie z tego, co tutaj widzę, raczej problemem nie jest, tylko jest troszeczkę wyolbrzymiony. A może tutaj, słuchajcie, martwicie się na przykład o kogoś młodszego, może dziecko, które idzie do szkoły, czy rozpoczyna studia, czy gdzieś tutaj jakiś nowy etap życiowy rozpoczyna. Po prostu, tak bym zasugerował. Tutaj zastanowić się nad dietą a propos godzin. Nie wiem, jak to zabrzmiało, ale na przykład jeśli zjemy, ja tam się, słuchajcie, nie znam na tym, ale jeśli na przykład zjemy na 3 godziny przed snem, to jest to niewystarczająco dużo, trzeba jeść, nie wiem, do 4 czy 5 godzin, bo inaczej będą problemy ze snem, albo odłoży się to wszystko w postaci, nie wiem, tłuszczu. No tutaj wymyślam, ale może tak jest. Tutaj trzeba się zastanowić o swojej, rutynie i diecie. Rutynie, jeśli chodzi o odżywianie się. Co odchodzi do przeszłości? Karta 9 monet i 9 monet to karta, słuchajcie, nie tylko samowystarczalności, ale poczucia zadowolenia z tego, co macie, i wychodzi na to, że być może rzeczywiście ktoś z Waszego bliskiego otoczenia, nawet nie to, że odchodzi, ale gdzieś będzie mniej kontaktu z tą osobą, być może właśnie przez szkołę, przez naukę, przez jakieś inne obowiązki. I to może Was momentami rzeczywiście troszeczkę wprowadzać w taki nostalgiczny nastrój, ale też tutaj mam wrażenie, że w tej nostalgii jesteście w stanie odnaleźć jakiś cel, do którego chcecie dążyć. Na przykład cel jesienno-zimowy. Douczę się jakiegoś języka, albo dokończę kurs, nie wiem, jakiś tam, jaki macie, garncarski, czy cokolwiek. Tutaj w takiej nostalgii jesteście w stanie rzeczywiście sobie znaleźć coś pozytywnego i o to chodzi. Tym bardziej, że zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako moja ulubiona karta gwiazdy, która sugeruje właśnie pozytywne myślenie, nadzieję, być może nawet spełnianie marzeń, które właśnie gdzieś jest to na to najlepszy czas, bo powiedzmy, na przykład do tej pory to spełnianie marzeń wydawało się nierealne, a teraz gdzieś z wiekiem przychodzi Wam więcej mądrości, wiedzy, możliwości i okazuje się, że to spełnienie jakichś tam marzeń jest raczej osiągalne. Wierzycie w to. W ogóle gwiazda gdzieś tutaj mówi o ukojeniu, którego ewidentnie w tym tygodniu potrzebujecie dużo i umiecie sobie je zorganizować. Zobaczcie, w Radzie jest karta 6 kielichów, a 6 kielichów to jakieś rozmarzenie lub zaglądanie w przeszłość. I teraz tak, jeśli zaglądacie w przeszłość, to tylko i wyłącznie dlatego, żeby siebie docenić, żeby wyciągnąć jakieś wnioski, żeby wyciągnąć jakąś lekcję. Skąd na przykład bierze się moje zamartwianie się, albo dlaczego mam poczucie, że na przykład jest mi smutno, bo dziecko idzie do szkoły i dorasta i będzie go mniej przy mnie. Coś na tej zasadzie. Odnaleźć rzeczywiście powód w przeszłości jakichś swoich momentów, w którym rzeczywiście jest ta nostalgia. Tutaj wypadałoby nad tym popracować i zauważyć różnicę pomiędzy tym w przeszłości, na przykład
no nie wiem, czasami dzieciństwa, kiedy no było mniej wiedzy, możliwości, no i tak dalej, a pomiędzy dorosłością, gdzie teraz macie no tak naprawdę pełen wachlarz możliwości. Możecie o sobie decydować, wprowadzać zmiany, nie być zależnymi od nikogo i tak dalej, i tak dalej. Czego nie robić, czego unikać? Piątka mieczy, która jest związana jak najbardziej z odpuszczeniem, z brakiem jakiegoś ruchu, no i z takim machnięciem ręką. Dobra, no tutaj już tego nigdy nie osiągnę, to mi się nie należy, nawet nie będę próbować. Takiego podejścia unikać. No i tak po prostu. Co jeszcze? Chyba tyle, chociaż wydaje mi się, że tyle. Komunikować jeszcze, jeśli chodzi o otoczenie, o swoich emocjach i potrzebach, ale w taki sposób wyważony, a nie wybuchać i oceniać. Wszystkiego naj. Teraz lwy. Zapraszam Was na tygodniówkę. Jaka będzie dla Was ogólna energia? No dobrze. Karta sama tutaj chciała się pojawić, więc weźmy. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Pojawia się Wasza karta, więc całkiem nieźle. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj też dobrze, dlatego że do przeszłości odchodzi rywalizacja i konflikt i no to można rozumieć w ten sposób, że albo uda Wam się coś wynegocjować, coś wygrać, otrzymać, albo po prostu napięcie odchodzi. Jak Wy się przedstawiacie? O, ładnie, naprawdę. Jakieś wybaczenie może nawet tutaj być. Spór odchodzący do przeszłości. Rada dla Was. No dobrze, odpuścić coś rzeczywiście, ale raczej nie relacje, tylko po prostu odpuścić komuś. Czego nie robić, czego unikać. No dobrze, całkiem niezły rozkład. Zobaczymy, jak będzie z czytaniem. Ale od razu zaznaczę, że jest całkiem sporo. No, większość kart to buławy, a buławy to trygon ognia, więc Wasz. Dobrze? Jesteście w swojej energii. Zobaczcie, z przełożenia jest dla Was karta szóstki kielichów. I ta karta może mówić o rozmarzeniu i bujaniu w obłokach. I teraz tak. Być może macie gdzieś na tyle czasu w tym tygodniu, że rzeczywiście możecie sobie troszeczkę pobujać w obłokach. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że wykorzystujecie jakąś wiedzę z przeszłości do tego, aby, powiedzmy, przyjemniej Wam się rozpoczęło jakiś nowy etap w swoim życiu, albo żeby rzeczywiście z mniejszym stresem podejść do jakiejś sytuacji. Wiedza z przeszłości, czyli przypominacie sobie sytuację, w której rzeczywiście naprawdę był duży stres i myślicie, jak sobie z tym poradziliście i to wykorzystujecie dzisiaj. Ewentualnie w ogóle już ta wiedza, że wszystko się kończy również stresujące i trudne sytuacje, a po nich przyjdzie gdzieś ukojenie, na pewno Wam to ukojenie dają. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was rycerz monet, a rycerz monet gdzieś tutaj pilnuje monet na dworze króla i jest taką osobą, która ogarnia, ale z takim dużym spokojem.
Mam wrażenie, że można tutaj rzeczywiście odetchnąć, dlatego że być może ostatnimi tygodniami czy dniami był dosyć stresujący czas, ale teraz rzeczywiście możecie po prostu odetchnąć z ulgą. Dobra, udało mi się ogarnąć, strach ma wielkie oczy, albo wcale nie było rzeczywiście tak trudno, jak mi się wydawało. Tutaj macie odpowiednie nastawienie. Tak bym zasugerował. Raczej też widzę tutaj dużo stabilności emocjonalnej w tym tygodniu i spokoju. Zobaczcie, przychodzi do Was piękna karta Króla Buław całego w słonecznikach. I ta karta właśnie pokazuje barana, lwa lub strzelca, więc bardzo dobrze, bo przychodzi do Was Wasza energia i poczucie właśnie pewności siebie, zaufania do siebie, jakiejś też stanowczości. I ja mam wrażenie, słuchajcie, że właśnie taką pewnością siebie, stanowczością, takim uziemieniem i twardym stąpaniem po ziemi, no gdzieś tutaj służycie innym przykładem i rzeczywiście jest tutaj dużo szacunku do Was. Ale słuchajcie, to jest właśnie takie sprzeczne, bo z jednej strony jest tutaj bujanie w obłokach, a z drugiej strony jest twarde stąpanie po ziemi. I tutaj gdzieś wychodzi na to, że cele, marzenia jesteście w stanie przekuć w po prostu plany. Albo inaczej, marzenia w plany, cele, czyny. Po prostu. No tak. Tutaj też jedno nie wyklucza właściwie drugiego, czyli rozmarzenie nie wyklucza tego, że nieźle ogarniacie ten tydzień albo macie poczucie, że poprzedni udało Wam się ogarnąć i teraz można już odpocząć. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi piątka buław, która tutaj przedstawia takie walczące ze sobą, ziejące ogniem smoki. I jest to właśnie karta konfliktu bądź rywalizacji, więc tutaj gdzieś mam wrażenie, że udaje Wam się załagodzić pewien konflikt, albo taka nerwowość, poczucie, że właśnie dużo trzeba załatwiać, dużo trzeba z siebie dać energii i gdzieś tutaj pilnować terminów, wielozadaniowość i tak dalej, to odchodzi do przeszłości. Być może to już jest za Wami. Sprawdźcie czytanie z poprzedniego tygodnia. Może tamten był niespokojny, może tam jeszcze coś będzie. A propos tego na przykład. Tutaj raczej spokojnie. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako as kielichów. Piękna karta, która mogłaby mówić nie tylko o początku nowej miłości, ale w ogóle o wybaczeniu i o takiej energii, postawie nieuległej, ale takiej pełnej empatii i pełnej ciepła. Tak jakby tutaj widzę takie otwarte ramiona dla kogoś, kto jest trudną osobą i właśnie nie ma to nic wspólnego z jakimś podkładaniem się, tylko po prostu to Wy jesteście tutaj osobą mądrzejszą i świecącą przykładem. Tutaj as kielichów też w ogóle mówi o takim poczuciu, że jest jakieś ukojenie emocjonalne, być może po trudnym, stresującym czasie. Tak bym zasugerował. Momento. Jesteście osobami łagodnymi, ale to nie znaczy, że brakuje Wam temperamentu. Zobaczcie, w Radzie jest trójka buław, czyli karta bramy. Informacje, żeby rzeczywiście wybaczać, żeby odpuszczać, być może na później odłożyć jakieś, słuchajcie, kłótni waśnie, albo w ogóle, gdzieś tutaj zmienić sposób działania z bliskimi. Powiedzmy, w tym tygodniu komunikujecie się na bieżąco, albo rozmawiacie o trudnych sytuacjach w sposób humorystyczny i w ogóle na jakiś, używając jakiegoś sposobu, a nie powiedzmy zero-jedynkowo, oceniająco i tak bardzo temperamentnie. Trójka buław pozwolić sobie rzeczywiście odpłynąć w strefę marzeń, bo tam niewątpliwie czeka na Was jakiś cel do zrealizowania. Może cel jesienno-zimowy. Czego nie robić, czego unikać? Dziewiątka buław. Unikać odgradzania się rzeczywiście od tej swojej strefy marzeń, bo ja mam na przykład tak czasami, że myślę sobie, już mi się tam nic nie spełni,
w ogóle nie mam żadnych marzeń, nie warto mieć marzeń. Życie jest na przykład za trudne, za rutynowe, no już gdzieś nie ma tej energii z przeszłości takiej młodocianej, że tak, będę zdobywać, nie wiem, gwiazdy, swoje cele i robić wszystko to, co sobie zamarzę. No powiedziałbym tak, nie wpadać w taki nastrój, o jaki Wam właśnie teraz przedstawiłem, bo to zależy tylko od Was gdzieś, czy to wszystko będzie realne i czy w ogóle pozwolicie sobie na to, żeby mieć nawet nierealne marzenia, ale gdzieś, żeby się tutaj, powiedzmy, motywować. 9 buław, nie walczyć z kimś, a jeśli już, to o kogoś. Wszystkiego naj. Moi drodzy i moje drogie, dziękuję Wam za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia tradycyjnie. Czytania na wrzesień są już na moim kanale, ja je gdzieś tutaj podlinkuję. Niedługo też zacznie pojawiać się coś nowego, ale jeszcze nie powiem, na pewno tutaj będzie podlinkowane, również w opisie i w komentarzu z czasówką. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci właśnie komentarzy i kciuków w górze, dlatego że to pomoże mi w rozwoju go. No i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.